Siemanko, w dzisiejszym odcinku przeszywanie pasków, czyli co zrobić, żeby nie skręcał nam się przy szyciu. Zapraszam Was do oglądania. W temacie skręcających się pasków podczas szycia, jak i wycinania takich podłużnych elementów na smycze, uchwyty do torebek, paski do torebek, no to trzeba zwrócić uwagę na kluczową rzecz. Jeśli chodzi o tkaniny, no to każda tkanina zbudowana jest z takiej siatki, obojętnie czy to jest Sky. To jest w sumie ta sama siatka, tylko powleczona jakimś plastikiem. Więc każda siatka składa się z osnowy i wątka. Osnowa to jest taka podłużna nić, która idzie przez całą długość tkaniny, a wątek układa się pod kątem prostym do osnowy, no i idzie po szerokości tkaniny. No i teraz wycinając nasze paski na smycze czy inne elementy, musimy starać się wycinać je wzdłuż osnowy. Najlepiej układać naszą linijkę, po której wycinamy, właśnie wzdłuż jednej nici. Wtedy jest najmniejsza szansa, że nam się poskręca. Więc teraz wytniemy kilka pasków do przeszycia, takich dłuższych, żeby było widać efekt. Więc osnowa idzie wzdłuż tkaniny. No i teraz musimy starać się tak ułożyć, żeby nasza linijka, czy jakaś listwa długa, wzdłuż której będziemy wycinali, szła w miarę możliwości po jednej nitce. No ale to też nie jest jakby 100% pewność, że to nam wyjdzie. Tutaj mam na przykład taki Sky. No i jeśli się przyjrzymy, to te cieńsze nitki to jest osnowa. Akurat w tej tkaninie ta nitka jest cieńsza, a wątek jest z grubszej nitki. No i jeśli się dobrze przyjrzymy, no to będziemy widzieli, że te nitki nie są do końca ułożone pod kątem 90 stopni, więc nawet jak wytniemy wzdłuż osnowy, no to też nam nie da 100% gwarancji, że nam się nie skręci. Więc jeśli ktoś Wam pisze, że źle tniecie, bo gdzieś lekko pod kątem, no jeśli tkanina jest tak wykonana, że to nie jest ułożone w miarę równo, no to też Wam się nie sprawdzi i mimo stosowania do tej zasady, no może nie wychodzić. Ułożyłem najlepiej jak się dało. Odmierzam na 8 cm i wytnę ze 2-3 paski. Jeden prawidłowo, kolejny także prawidłowo, a trzeci wytnę mocno pod kątem. Teraz będzie może dobrze widać, ten pierwszy pasek wycinałem w miarę możliwości równo i te linie wątku są dość pionowe, nie są idealnie, ale w miarę jest ok. Ale w tym pasku już widać, że są mocno zeskosowane pod kątem. Więc przeszyjemy to za moment i zobaczymy, jakie będą efekty. Przeszyjemy jeszcze tkaninę tapicerską. Jak widać, tutaj mamy krawędź, więc osnowa idzie wzdłuż tkaniny. Także z bliska ten układ jest bardziej równy. Widać, że to bardziej poukładane jest pod kątem prostym, więc to na pewno dużo lepiej nam się zszyje. Wytnę jeszcze ze 2-3 paski z tej tkaniny i przechodzimy do maszyny. Najpierw musimy wyrównać krawędź i ponownie paski po 8 cm. Jeden utnę pod kątem. Tutaj różnice powinno być lepiej widać, patrząc po krawędzi.
Tutaj jest widoczna przecięta jedna nitka. A w tej cały czas się zmienia. Są jakby podcięte pod skosem kolejne. Przy sklejaniu możemy wyznaczyć linię przez środek. Będzie nam łatwiej równo wszystko złożyć. A do składania także możemy wykorzystać taśmę dwustronną. Dzięki wielkie za kawkę. Możemy także użyć usztywnienia wewnątrz. To nam na pewno dodatkowo ustabilizuje całość. Ale na potrzeby tego filmu zrobię bez usztywnienia. Taką najgorszą opcję, jaka może być. Tak, żeby nic dodatkowo mi nie ułatwiało pracy. I zobaczymy, jakie będą efekty. Nie przykładam też do samej linii, tylko zostawiam z milimetr odstępu, ponieważ ten materiał też musi się jakoś zgiąć. Jeśli zrobimy tak na styk, no to po prostu przy grubszych materiałach nam się tutaj sfałdzi, albo nam po zgięciu się całość nie zejdzie. Więc z jednej strony milimetr, z drugiej także będzie milimetr. Zostawiłem po milimetrze i po zgięciu na styk wszystko nam się tutaj mieści. Więc pozostaje nam tylko przeszycie. Przeszywam pierwszy pasek. Ścieg dałem dość długi, na 4 mm. Krawędzie staramy się maksymalnie równo układać. Już dalej chyba nie ma sensu. Pasek, jak widać, skręcił się bardzo mocno. No i to jest ponownie, tak jak wspominałem w odcinku o maszynach, że w pojedynczym transporcie oraz w podwójnym, gdzie nie mamy kroczącej stopki, no to ta stopka spycha nam materiał. No i tak stało się właśnie w tym przypadku. Na początku jeszcze było ok, ale z każdym centymetrem następnym stopka zsuwała nam tą górną warstwę i właśnie powstało takie nieestetyczne skręcenie. Nie wyprostujemy tego już niczym. Odetnę w tym miejscu, zrobimy drugie przeszycie. Są też takie opinie, że za mocno dociśnięta stopka. Luzuję docisk stopki. Dość mocno. Przeszywam teraz drugą próbkę. Ten sam problem. Już na takim małym kawałku dość mocno nam się skręciło. Więc to nie jest do końca tak, że poluzujemy ten docisk stopki, no i zacznie nam magicznie wszystko zszywać równo. Zobaczymy jeszcze jedną kwestię. Odetnę znowu kawałek. Teraz zmienię stopkę na teflonową. Przyszyję teraz mały kawałek na stopce teflonowej.
Po krawędzi widać, no, że nie ściągło aż tej górnej warstwy tak mocno, ale jak widać pasek i tak się skręcił, więc ogólnie jeśli można to jakoś podsumować, no to po pierwsze tkanina Sky raczej średni jest do szycia na maszynie z pojedynczym transportem, zwłaszcza jeśli chodzi o paski, jakieś inne elementy dość przyjemnie się szyje. Przeszyję teraz pasek, który był cięty wzdłuż osnowy. Jak widać, pasek się poskręcał, dało się to w ogóle zeszyć. Przy Skyu było to niewykonalne, ponieważ to przesunięcie górnej warstwy było już zbyt duże, więc sam wybór tkaniny też jest tutaj ważny. Ta tkanina ma widoczny taki układ włókien, który jest w kratkę i przez to, jeśli utniemy to równo, to ona też w tych miejscach się lepiej załamuje. No i dodatkowo nam się to lepiej trzyma przy szyciu. Tak to wygląda. Nie jest to idealnie uszyty pasek, ponieważ skręcił się, no nie tak mocno jak przy Skyu, no ale jednak nie jest to całkowicie prosty pasek lub prawie prosty. Zrobię teraz małą modyfikację i przeszyję jeszcze raz. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Tkanina będzie także wycięta wzdłuż osnowy. Założyłem teflonową stopkę. No i ogólnie, jeśli my zaczynamy szycie na maszynie z pojedynczym transportem, to ten problem pojawia się już na początku. Bo jak ona rusza, to ściągnięcie materiału zazwyczaj następuje na początku, jeśli nasza tkanina jest stabilna. Później to już nie jest w stanie się za bardzo powiększyć. Więc teraz, żeby zapobiec temu w jakiś sposób, wykonam najpierw na górze przeszycie. Mam tutaj wykonany rygiel, który możemy później odciąć, ale on ma nam trzymać właśnie tą tkaninę na starcie, żeby nie doszło do przesunięcia warstw. Tak wygląda. Nie jest na pewno idealnie, ponieważ tutaj nam się podniosło. Jak widać, efekt jest dużo lepszy niż poprzednio. Jeśli mamy maszynę z pojedynczym transportem, no to niestety, jeśli chcemy mieć proste paski, to musimy sobie odpuścić część materiałów, zwłaszcza jeśli chodzi o wykonywanie pasków. Pozostałe rzeczy jak najbardziej można wykonywać. No ale pasek jest na tyle problematyczny, że potrafi się dość mocno skręcić. Początkowy rygiel na pewno nam trochę pomógł przy szyciu tego paska, ponieważ nie nastąpiło to początkowe przesunięcie górnej warstwy. Jeśli mamy dość elastyczną tkaninę, no to niestety to będzie się robiło już w dalszych odcinkach tego paska, ale jeśli mamy stabilną tkaninę tapicerską, no to to rozciągnięcie albo nie wystąpi, albo będzie minimalne, no i to skręcenie też będzie bardzo delikatne. Nie jest to na pewno moje ostatnie słowo, jeśli chodzi o sposoby na szycie prostych pasków i jak sobie radzić z różnymi skręceniami.
Dla podsumowania na razie, jeśli chodzi o pojedynczy transport, no to na pewno wybór tkaniny, zastosowanie początkowego rygla. No i to by było w sumie tyle. Jeśli chodzi nam po głowie szycie torebek, no to według mnie minimum to jest maszyna z podwójnym transportem i właśnie trzeba zwrócić uwagę, żeby ten podwójny transport składał się z ząbków oraz kroczącej stopki. Wtedy to na pewno nam pomoże sporo przy szyciu pasków. Za chwilkę przejdziemy do maszyny z potrójnym transportem, no i tam będzie już widać tą różnicę, ponieważ jest ona duża. Teraz przechodzimy na maszynę z potrójnym transportem. Wziąłem 2 paski z materiału i ze skaju, wycięte pod kątem. Jak widać, te włókna układają się pod kątem, tak samo ta krawędź. Widać, że te linie są podcięte, więc sklejam paski i przeszyjemy. To jest całe skręcenie, które powstało przy szyciu na maszynie z potrójnym transportem, gdzie mieliśmy pasek wycięty pod kątem. Więc jak widać, no różnica jest bardzo duża. Na pojedynczym transporcie przeszywaliśmy pasek, który był wycięty wzdłuż tkaniny, wzdłuż osnowy i był skręcony już po paru centymetrach. A tutaj na tym długim odcinku, gdzie mamy wycięty skaj pod kątem, otrzymaliśmy tylko lekkie skręcenie na końcu. Tutaj też minimalnie się podniosło, porównywalnie jak tutaj. Przeszyję jeszcze z tkaniny, która także była wycięta pod kątem. Tak wygląda ten pasek, który był cięty pod kątem. Minimalnie początek. Nie jest to też takie zwichrowanie, które byśmy nie mogli rozprostować. Tutaj bardzo minimalnie. I na drugim końcu też. Czyli jak widać, pierwszy problem to jest maszyna. Jeśli chcemy szyć paski i żeby one były równe. Dodatkowo każde usztywnienie wewnątrz także działa nam na plus. Cięcie wzdłuż osnowy działa na plus. No tutaj już nie będę nawet przeszywał na tej maszynie prosto wyciętego paska, no bo efekt będzie tylko lepszy. Kolejny problem szyciowy za nami. Myślę, że jeszcze dogram coś na temat przeszywania pasków. No a jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zapraszam Was do komentowania, zostawienia łapki i trzymajcie się. Cześć!